Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na kanale Szydełkiem Wyczarowane. Ja mam na imię Klaudia i zapraszam Cię do mojego szydełkowego świata. Jeżeli jesteś pierwszy raz na kanale, to zapraszam również do kliknięcia subskrybuj, abyś nie przegapił, nie przegapiła nowych odcinków, które dodaję na kanał. Mam do Was ogromną prośbę. Ja wiem, że nikt nie lubi reklam, nie oszukujmy się, ale chciałabym Was bardzo poprosić o to, abyście przy okazji oglądania moich tutoriali nie klikali pomiń. Jeżeli klikacie pomiń, no to ja niestety nic nie zarabiam. No i wtedy nie mogę kupić nowych materiałów do nagrywania dla Was filmików. Tak, pieniążki, które uda mi się zarobić, nie oszukujmy się, to nie są żadne kokosy, słuchajcie, to są małe kwoty, ale dzięki temu mogę kupować nowe materiały i dla Was nagrywać filmiki. A w dzisiejszym odcinku chciałabym zrobić z Wami torbę. Jest to torba na zakupy. Jest ona wykonana prościutkim wzorem, który w weekend w sumie wymyśliłam. Także taka torba na zakupy. Tu akurat nieplanowo jest. W dwóch kolorach, ja widzę, że jej nie widać, no ale postaram się ją po prostu wyżej pokazać. W ten sposób. Nie mam jak oddalić teraz kamery, dlatego no, ciężko to jest samemu zorganizować. W każdym razie moja torba wyszła nieplanowo w dwóch kolorach, ponieważ nie wiedziałam, że mam już tego beżowego końcówkę, no i po prostu musiałam dołożyć inny kolorek, ale dla prototypu mogło to być. Tym razem użyję innego koloru. Zatem zapraszam Was do szydełkowania. Kochani, zanim przejdziemy do wykonywania dzisiejszego projektu, jeżeli jesteś nowy na moim kanale, nowa na moim kanale, zapraszam Cię do kliknięcia subskrybuj razem z dzwoneczkiem, aby być zawsze powiadomionym o tym, że dodałam właśnie nowy filmik. Przechodzimy zatem do wykonania naszego projektu. Dzisiaj będę szydełkować tą torebkę z kordonka nowosolskiego w rozmiarze 3 mm i mam tutaj przygotowany kolor beżowy oraz będę używać szydełka ergonomicznego Prym w rozmiarze 6 mm. Także z tych materiałów będę korzystać. Wy oczywiście możecie wybrać sobie dowolny sznurek bądź włóczkę i ewentualnie wtedy dostosować ten wzór modelu do wykonywanej robótki. Zatem przechodzimy do wykonania naszego projektu. Naszą torebkę rozpoczynamy od zrobienia początkowej pętelki. Jakaś mi króciutka widzę wyszła, sobie zrobię troszeczkę dłuższą, żeby od razu tą końcówkę wrobić w robótkę. I na początek wykonujemy 28 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy. One powinny być troszeczkę luźniejsze, abyśmy mogli potem przez nie przerobić słupki, które będą potrzebne. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i tak aż będziemy mieć 28 oczek łańcuszka. I mam już zrobiony łańcuszek z 28 oczek i teraz przechodzimy do wykonywania rzędu pierwszego i rozpoczynamy go najpierw od 3 oczek łańcuszka albo nawet 2 można. I teraz raz, dwa, w trzecie oczko łańcuszka, w boczną pętelkę przerabiamy 2 słupki. Pierwszy i drugi. Następnie w kolejnych 26 oczkach łańcuszka robimy po jednym słupku.
Czyli w każdą pętelkę tego łańcuszka robimy słupek, tak aby dojść na koniec tego łańcuszka. 26 słupek wyjdzie Wam tutaj w przedostatniej pętelce i tą na razie pozostawcie wolną, czyli spotkamy się, jak przerobicie słupek w tym miejscu, czyli na przedostatniej pętelce łańcuszka. Wykonałam już 26 słupków i teraz pozostało mi do przerobienia to ostatnie oczko łańcuszka i w tym oczku musimy przerobić 5 słupków. Pierwszy, drugi, trzeci, ja sobie to troszeczkę obrócę i teraz pod tą drugą niteczkę przerobię jeszcze 2 słupki. Czyli zobaczcie, tu mi się niteczka rozciągała, tu ją sobie ściągam i tutaj mam drugie oczko tego łańcuszka i tutaj w nim właśnie przerobię jeszcze te 2 słupki, tak aby tutaj ładne zaokrąglenie zrobić. I teraz ponownie po tej stronie w te drugie oczko łańcuszka wbijam się i przerabiam słupki. I znowu po tej stronie musimy wykonać 26 słupków. Zrobię jeszcze tego jednego. Jak widzicie, ja od razu tą nitkę wrabiam w robótkę, dzięki czemu od razu ona jest zabezpieczona. No i tak, 2 słupki już mamy i teraz jeszcze musimy 24, tak aby powstało również 26 słupków i tutaj na samym końcu mamy przerobione na razie 2 słupki. Tych 2 oczek łańcuszka nie liczymy, to jak przerobicie 26 słupek, to wtedy pokażę, co dalej. Mam już wykonanych moich 26 słupków z drugiej strony i teraz pozostało tutaj w ostatniej pętelce wykonać jeszcze 3 słupki, ponieważ tych 2 oczek łańcuszka początkowych nie liczymy jako słupek. 2 i 3. I teraz, kochani, zakończamy rząd w tym pierwszym słupku. Te oczka łańcuszka pomijamy i wbijamy się w ten pierwszy słupek i wykonujemy oczko ścisłe. Przechodzimy do rzędu drugiego, rozpoczynamy go od 2 oczek łańcuszka, następnie nawinięcie i w tym pierwszym słupku robimy 2 słupki. Pierwszy i drugi. Jeszcze dla pewności Wam powiem, że w pierwszym rzędzie powinno być 62 słupki, a w drugim powinno ich być 72. W kolejnym napotkanym słupku robimy ponownie 2 słupki. Pierwszy i drugi. I teraz ponownie przez kolejne 26 słupków robimy po jednym słupku. Mam już ponownie przerobionych 26 słupków i teraz mam ten łuk, gdzie robiłam po 5 słupków w jednym miejscu. I teraz w każdym z tych słupków musimy przerobić po 2 słupki, co nam da w sumie tutaj właśnie na łuku 10 słupków. Czyli w pierwszym tym słupku robię 2 słupki.
kolejnym słupku robię 2 słupki. W kolejnym słupku ponownie 2 słupki. I jeszcze trzeba powtórzyć przez 2 słupki. Czyli to jest nasz 4. raz po 2 słupki. I pozostał 5. słupek do przerobienia. I tutaj też 2 słupki. I jesteśmy z drugiej strony, czyli teraz w każdym słupku robimy po jednym słupku przez kolejnych 26 słupków. Pierwszy już mam, czyli jeszcze 25 i ponownie zobaczymy się na kolejnym łuku. I mam już właśnie przerobionych z drugiej strony 26 słupków, pozostały 3 słupki do przerobienia. I w tych 3 słupkach ponownie musimy zrobić po 2 słupki. Czyli w tym pierwszym robię 2 słupki. W kolejnym słupku robię 2 słupki. I w kolejnym słupku również 2 słupki. I teraz zakończamy rząd, pomijamy oczka łańcuszka i wbijamy się w główkę pierwszego słupka i wykonujemy oczko ścisłe. Rząd trzeci rozpoczynamy od 2 oczek łańcuszka, a następnie słupek relefowy przerabiany od przodu wokół pierwszego słupka. Czyli wbijam się od przodu pod ten słupek, przeciągam sznurek przez 2 i przez 2. Następnie w 3 kolejnych słupkach robię po jednym słupku. Pierwszy, drugi i trzeci. I teraz, kochani, wokół następnego słupka, czyli tu jest nasz następny, bo tu przerobiliśmy słupek, robimy słupek relefowy przerabiany od przodu. Przez 3 kolejne słupki po jednym słupku. Jak widzicie, zaczyna się wyginać, bo robimy już boczne ścianki. Wokół kolejnego słupka słupek relefowy przedni. I kochani, to jest motyw tego rzędu, a w zasadzie całej torebki. To powtarzamy dookoła, czyli 3 słupki, słupek relefowy przedni, 3 słupki, słupek relefowy przedni, 3 słupki, słupek relefowy przedni i tak do końca tego rzędu. Przerobiłam ostatnie 3 słupki tego rzędu i pozostało go zakończyć. Pamiętajcie, że pomijamy te oczka łańcuszka i wbijamy się w słupek tutaj relefowy i wykonujemy oczko ścisłe. I każdy rząd będziemy teraz powtarzać w ten sam sposób co poprzedni, czyli rozpoczynamy od 2 oczek łańcuszka, nawinięcie i wokół słupka relefowego słupek relefowy przedni.
kolejnych 3 słupkach po jednym słupku i ponownie tutaj w słupku reliefowym słupek reliefowy przedni. I to powtarzamy przez kolejne, ile chcecie rzędów. Ja wykonałam w mojej torebce w sumie 17 rzędów. Tu jest zrobionych 17 rzędów. No i tak jak wspominałam Wam na początku, tutaj była zmiana koloru przypadkowo, dlatego ten pierwszy wzór, prototyp, ja to zawsze prototyp nazywam, jest po prostu dwukolorowy. Jeżeli macie ochotę, oczywiście możecie sobie też zmienić układ, możecie sobie ją zrobić 3-kolorową, 2-kolorową, jak tylko chcecie. Bardziej mi tutaj w filmiku po prostu chodzi o to, aby Wam pokazać, jak ją wykonać, tak? Bo wzór sobie sama wymyśliłam w głowie, spisałam go w moim zeszycie, także to jest mój projekt torby na zakupy. Tak na razie się prezentuje. Oczywiście muszę go znowu przenieść do programu graficznego. Także właśnie w trakcie projektowania ja korzystam ze zwykłych, standardowych notatek. No i jak przerobicie, kochani, ile tam rzędów chcecie, załóżmy, że jest to 27, no to pokażę Wam, jak zrobić rączki i jak wykończyć tą torebkę. Zatem do zobaczenia za niedługo. Mam już przerobionych moich 17 rzędów i słuchajcie, teraz musimy przejść do wykończenia naszej torebki i zrobienia jej oczywiście ramion. Będą nam potrzebne teraz znaczniki. Jeżeli nie macie, możecie użyć również agrafek. I ja tutaj aż tak bardzo nie odmierzam, jedynie sobie z założenia wyszłam, że po środku zostawię 3 rzędy jakby słupków reliefowych i w ten sposób przerobię rączki, czyli daję sobie znaczek tutaj na słupek za słupkiem reliefowym i w tym miejscu dołożę ten znacznik i tak samo muszę zrobić z tej strony i tutaj sobie damy przed słupkiem, tak aby to ładnie wyglądało. No i teraz analogicznie z drugiej strony, czyli sobie tylko przykładam i patrzę, że to jest ten słupek tutaj. Tu mamy reliefa, czyli tutaj. I z drugiej strony w ten sam sposób zakładam znaczniki i wtedy już jestem pewna, że to będzie po prostu symetryczne. I tak samo robię z tej strony, pamiętając, że to ma być tutaj przed słupkiem reliefowym. I jak sobie obrócicie, to o jeden za daleko, widzicie? Warto sobie sprawdzić, aby wiedzieć, gdzie potem właśnie się zaczepić. Ale jak sobie obrócimy, to już widać, że jest to symetryczne i można przejść do wykonywania dalszej robótki. No i oczywiście rozpoczynamy ten rząd tak jak do tej pory, aż dojedziemy do słupka ze znacznikiem. Czyli to wiecie, jak przerobić. Wykonujemy nasz motyw aż do pierwszego znacznika i wtedy Wam pokażę, co dalej. Mam już przerobione do znacznika i kochani, teraz musimy wykonać sobie łańcuszek na rączkę tej torebki. U mnie będzie to łańcuszek z 50 oczek, także chwilkę to potrwa. Ja lubię długie rączki mieć w torebkach, aby fajnie zwisała na ramieniu. Dlatego tutaj sobie zrobię łańcuszek z 50 oczek, a Wy oczywiście możecie sobie zrobić dowolnej długości. Także wykonujemy teraz łańcuszek i będziemy musieli po łańcuszku przerobić słupek w miejscu, gdzie mamy kolejny znacznik. Jak widzicie, tutaj ja już zrobiłam słupeczek, gdzie mamy znacznik, więc de facto ten znacznik mogę sobie już ściągnąć, bo on mi nie będzie potrzebny. I teraz robimy łańcuszek. I mam już mój łańcuszek z 50 oczek zrobiony. I teraz muszę normalnie przerobić słupek
w miejscu, gdzie mamy znacznik. Tak? I teraz, kochani, powtarzamy to dookoła, czyli przerabiamy nasz wzór, aż dojdziemy do kolejnego znacznika. Tutaj wykonujemy słupek, ponownie 50 oczek łańcuszka i słupek w miejscu tutaj, gdzie mamy kolejny znacznik i ponownie do końca rzędu nasz motyw torebki. Także myślę, że to jest dosyć proste, więc nie będę pokazywała tego rzędu do końca. Spotkamy się na końcu tego rzędu, aby przerobić wykończenie tej torebki. I mam już ten rządek do końca przerobiony. Pozostał nam ostatni rząd. I jego również rozpoczynamy tak jak do tej pory od 2 oczek łańcuszka. Z tym, że nie będziemy przerabiać słupków, a półsłupki z nawinięciem. I w miejscu, gdzie mamy słupek reliefowy, przerabiamy półsłupek z nawinięciem reliefowy, a w miejscach, gdzie były słupki, robimy po prostu półsłupki nawijane. Ja sobie muszę ją obrócić. I robimy to oczywiście aż do naszego łańcuszka. I te półsłupki, oczywiście ostatni półsłupek musimy wykonać w tym słupku, a następnie w łańcuszku również robimy półsłupki nawijane. I to, kochani, przerabiamy przez cały ten rząd. Jeszcze Wam chciałam pokazać, jak przerabiam łańcuszek, ponieważ ja nie robię tych półsłupków wokół łańcuszka, tylko wbijam się tutaj w tą dolną niteczkę, dzięki czemu wzór szydełkowy wychodzi i od góry tego łańcuszka, i od dołu. Oczywiście, jeżeli Wam się bardziej podoba przerabiać wokół łańcuszka, możecie to zrobić. Tutaj jest, słuchajcie, dowolność, tak jak Wam się podoba. Jednak mi bardziej odpowiada wbijać się po prostu tutaj w tą dolnią pętelkę i wtedy ten wzór bardzo ładnie wychodzi. Zatem zobaczymy się na końcu tego półsłupkowego rzędu. Przerobiłam już ostatni mój półsłupek i teraz trzeba zakończyć naszą torebkę. Wbijamy się oczywiście w ten półsłupek reliefowy i przerabiamy oczko ścisłe zamykające. I tutaj możemy uciąć naszą niteczkę, chciałam powiedzieć, ale de facto nasz sznurek. Do tego sznurka to używam już normalniejszych nożyczek, ponieważ te moje hafciarskie się do tego nie nadają. Zaciągamy sznurek i musimy go schować w naszą roputkę. No i kochani, nasza torebka jest gotowa jako wzór podstawowy. Dodatkowo można ozdobić sobie torebkę koralikami. Do tej torebki postanowiłam użyć takich koralików z Actiona. One mają fajnie duży otwór, więc łatwo jest nawlec na sznurek. I jak ja to robię, kochani, po prostu odmierzam sobie mniej więcej długość zwisu. Jeżeli będzie za długie, to można sobie po prostu obciąć i nawlekam koraliki, robiąc normalną pętelkę. Tutaj najpierw trzeba oczywiście nawlec go. Nie mam w zasięgu żadnej igły, także będę się posiłkować jakimś szydełkiem. Wzięłam jakieś mniejsze szydełko i po prostu spróbuję przeciągnąć ten sznurek. O, udało się. No i robię sobie pętelkę na mniej więcej jakiejś tam długości, ponieważ ja bym chciała jeszcze tutaj tą końcówkę troszeczkę jakby rozpróć z tego sznurka, wtedy on się zrobi taki włosiasty. No i mniej więcej robię z drugiej strony tą samą długość. Ucinam sznurek. I teraz z drugiej strony również wplatam koralik. Tutaj sobie postanowiłam, że zrobię chyba z 4 albo z 5 koralików taką ozdobę.
No na pewno igłą byłoby to prościej zrobić. Ale nie pamiętam, kochani, gdzie ja schowałam moją igłę. Także ja sobie nawleczę te koraliki i za chwileczkę do Was wrócę. Mam już koraliki nawleczone. Zrobiłam sobie w sumie 4 koraliki, ale o różnych długościach. I teraz trzeba zaczepić je do torebki. W którym słupku chcecie. Ja sobie zrobię tutaj w tym środkowym. Przeciągnę te 2 sznurki przez oczko, a następnie po prostu przeplatam to. Tak, aby zrobić taką Jeżeli na przykład nie chcecie mieć tego z tej strony, to można oczywiście odwrotnie sobie zapleść, czyli ja zawsze z tymi stronami mam problem, słuchajcie, nigdy nie wiem, z której strony mi to wiązanie wyjdzie. Moja orientacja przestrzenna nie jest zbyt dobra. Teraz wbiliśmy się od przodu, czyli zrobię odwrotnie. Przeciągnę w tą stronę. Teraz przepletę te koraliki z powrotem przez tą pętelkę. I jeszcze jeden. No i zaciągam. I w ten sposób widzicie, tutaj ta pętelka wyszła taka ładna. No i teraz po prostu jeszcze, żeby to ładniej wyglądało, to rozplątam te końcówki, a nadmiar po prostu utnę. I jak widzicie, one są teraz różnej długości i to fajnie wygląda. O co mi chodzi z tym rozplątaniem? Jak widzicie, sznurek nam się tutaj rozwarstwia i jak my go rozwarstwimy bardziej, to powstaje taka miotełka i te miotełki mi się bardzo tutaj podobają i w ten sposób ja sobie tą torebkę wykończę. Jak mogliście zauważyć, wykonanie tych torebek nie jest trudne, prezentują się cudownie w mojej opinii. Ciekawa jestem Waszego zdania, także dzięki temu tutorialowi myślę, że również wykonacie swoje torebki. No i będę wdzięczna za Wasze wszystkie komentarze. Jeżeli dotrwałaś do tego momentu, to zapraszam do pozostawienia serduszka w komentarzu. No i oczywiście zapraszam Was do wspierania mojego kanału. Dla wspierających planuję nagrać specjalną torebkę mojego autorstwa. Także to jest w planach. Czekam na razie, aż będą wspierający na kanale. Także dla wspierających, słuchajcie, będą specjalne filmiki tylko dostępne dla Was i również niektóre, które będą po prostu z wyprzedzeniem. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i zapraszam Was oczywiście na kolejne odcinki na moim kanale. Pozdrawiam Was cieplutko, do usłyszenia, do zobaczenia, pa pa!